Cześć! W dzisiejszym filmiku opowiem Wam o lampie Quadralighta Reportera 200. Lampie, którą bardzo często używam, właściwie zawsze, jeżeli chodzi o śluby, eventy, imprezy firmowe. Tam, gdzie potrzebuję dodatkowego światła, ta lampa się świetnie sprawdza. Także okiem fotografa postaram się Wam wyjaśnić, jakie rzeczy były istotne dla mnie przy wyborze lampy i szczerze zarekomendować Wam tą lampę, żebyście Wy i także ją kupili, bo lampa jest świetna. Reporter 200 to lampa, tak jak widzicie, bardzo kompaktowych rozmiarów. Niewiele różni się od lampy takiej zwykłej, standardowej na aparat. Jest bardzo mała, ale ma aż 200 Wh mocy, więc jest świetną lampą. Ja nie błyskam nią właściwie pełną mocą, więc nie wykorzystuję w pełni jej potencjału. Niemniej jednak, jeżeli błyskam tam maksymalnie przy 1/32 pełnej mocy, to akumulator, który jest wbudowany, który jest akumulatorem dedykowanym, wystarcza właściwie na cały dzień fotografowania, jak dla mnie. I to była bardzo istotna rzecz przy wyborze lampy. Dlatego ta lampa jest tak bardzo unikatowa. Akumulator, gdybyście błyskali na pełnej mocy, ma podobno wystarczyć na 500 błysków. Ja tak jak mówię, nigdy nie testowałem, a właściwie nie wiem, czy zdarzyło mi się, żebym na jakimś evencie, imprezie firmowej, czy na ślubie miał potrzebę wymiany akumulatora na nowy, bo stary już się zużył. Także tutaj ta lampa jest bardzo unikatowa. Lampa, tak jak wspomniałem, jest bardzo kompaktowa, więc wszędzie możecie ją zabrać ze sobą. Ja w plecaku, jeżeli nie mam możliwości wzięcia dodatkowego bagażu, torby czy coś takiego, spokojnie mogę 3-4 takie lampy zabrać. Troszkę one ważą, ale naprawdę dają niesamowite efekty. Lampa przychodzi standardowo do Was z 2 głowicami. Pierwsza głowica, którą będziecie mieli do dyspozycji, to jest głowica taka typowo reporterska. Niestety palnik w tej standardowej głowicy się nie zoomuje, więc to jest minus tej głowicy. Podobno firma ma wypuścić nową wersję z zoomem i to byłoby super, bo zoom palnika dużo daje. Druga głowica to głowica studyjna z typowym studyjnym palnikiem, więc tutaj raczej będziecie musieli zastosować jakiś dodatkowy modyfikator, żeby kontrolować to światło. W tej głowicy światło może nie jest najładniejsze, bo ja często widzę, że ten rozkład nie jest taki, jakbym chciał. Niemniej jednak korzystam z niej najczęściej i sprawdza się u mnie. Z tej głowicy korzystam w momencie, kiedy chcę zastosować jakieś dodatkowe modyfikatory. Potrzebuję założyć czaszę, potrzebuję wypełnić światło w softboxie. Wtedy ten palnik jest lepszym wyborem niż ten typowo reporterski. Ten palnik podobno też jest ciut mocniejszy od tego. Dla mnie, tak jak mówię, dla mnie nie widać tej różnicy. Rzadko kiedy korzystam z tego palnika, częściej z tego. Najczęściej wykorzystuję do montażu tej lampy uchwyt Bowens S-Mount. To jest uchwyt, który uważam, że jest w tym momencie najlepszym, najpewniejszym uchwytem z kilku względów. Po pierwsze to, że on jest dosyć solidnie wykonany. Mamy możliwość zablokowania lampy, także ja sobie złożę tutaj szybciutko lampę. Pokażę Wam, jak to wygląda. Lampę montujemy przez zaciśnięcie uchwytu. Przykręcamy. Jest to na tyle solidne połączenie, na tyle solidnie możemy zacisnąć tą śrubę, że ta lampa nam się nie wysunie. Ja dodatkowo taki mam patent. Kupiłem takie śrubki, które możecie dostać na AliExpressie. One są z takim oczkiem. Ja je wkręcam w lampy. Jeżeli potrzebuję dodatkowo zabezpieczyć lampę, to tu mam taki metalowy
metalowe oczko, w które wpinam karabinczyk z linką i zabezpieczam, na przykład dopinam lampę do statywu. Także nawet gdyby zdarzyło się, choć nigdy mi się to nie zdarzyło, że uchwyt by się poluzował i lampa chciałaby się wysunąć, to ta linka zabezpieczy. Jeżeli chodzi o uchwyt, możecie zamontować do niego wszystkie akcesoria, które mają mocowanie Bowens, czyli właściwie większość akcesoriów, które są produkowane w Chinach. Najpopularniejszy system montażowy. Możecie za grosze kupić softboxy, czasze, beauty dishe, wszystko co jest zrobione pod Bowensa. Naprawdę jest tego sporo, w bardzo dobrej cenie i w całkiem sensownej jakości, także nie musicie wydawać fortuny. Jest to naprawdę dostępne i w Polsce, i na AliExpressie, gdzie będziecie chcieli, to kupicie. Dodatkowo uchwyt ma możliwość wykorzystania parasolek. Ja często korzystam z najprostszego modyfikatora, jaką jest parasolka transparentna. Jeżeli chcę zwiększyć sobie światło, to właśnie taką parasolkę montuję tutaj przed palnikiem i ona naprawdę spełnia bardzo dobrze swoje zadanie. Tak jak widzicie, montaż lampy jest bardzo szybki. Można to zrobić bardzo szybko. Zestaw montuję często na evencie, na imprezie firmowej, na ślubie w takim krótkim czasie, bo na przykład nie ma możliwości zrobienia tego szybko i to się świetnie sprawdza. Co jeszcze? O czym chciałem Wam jeszcze powiedzieć? O palnikach wspomniałem. To jest bardzo fajna sprawa, że te palniki właśnie są demontowalne. Teraz też wyszła jakiś czas temu głowica okrągła, która podobno daje lepsze światło niż ta tutaj głowica. Także myślę, że system jest bardzo rozwojowy. Cały system Quadralighta Reportera 200 lub jak wolicie Godoxa, bo Quadralight branduje Godoxa, oparty jest na wyzwalaczach, które mogą współpracować z różnym typem lamp. I tak jak tutaj pokazywałem Wam bezprzewodowego Reportera 200, mamy do dyspozycji tutaj Quadralight Strobos 60, też zasilany bateryjnie, także bardzo fajna opcja. Akumulator starcza na bardzo długo. Macie do dyspozycji także mocniejsze troszkę lampy niż Reporter 200, czyli Atlas 400, Atlas 600, także w wersji Pro, która podobno jest jeszcze lepsza. Macie możliwość sterowania za pomocą tego sterownika lampami studyjnymi, błyskowymi, które mają wbudowany system odbiorników Reporter X, także jest to naprawdę świetna sprawa. Jeżeli chodzi o wyzwalacze, to do tego Reportera 200 stosuję wyłącznie wyzwalacze X2C od Quadralighta. Jest to wyzwalacz z dużym ekranem, co pozwoli Wam na szybkie przełączanie się między grupami, szybkie dostrojenie ustawień każdej z lamp. Jeżeli chodzi o możliwości tego całego systemu, to rzecz bardzo istotna dla mnie, ponieważ ja nie korzystam wyłącznie z jednej, z dwóch, trzech lamp, czasem jest ich nawet 12. Są to różnego typu lampy, od właśnie najsłabszych, tych strobosów 60, przez takie Reportery 200, kończąc na studyjnych lampach zasilanych z sieci o mocy 600 Ws. Także wszystkie te lampy świetnie się komunikują i do wyzwalania tych wszystkich lamp wykorzystuję właśnie ten nadajnik X2C. Mamy możliwość dopisania każdej z tych lamp, o których mówiłem, do grup. I tych grup możecie wybrać 16. Co prawda jest jeden minus. Musicie skorzystać z takiego dodatkowego odbiornika, który ma możliwość na którym możecie manualnie wybrać grupę. I jest to odbiornik wpinany w gniazdo USB tutaj w Reporterze 200. Jest to opcja, powiem Wam, dosyć dziwna dla mnie, bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o grupy, producent mógłby to zaimplementować w oprogramowaniu lampy i dziwię się, czemu do tej pory jeszcze tego nie ma. Niemniej jednak system, jeżeli chodzi o ilość grup, ilość kanałów, jest niesamowicie rozbudowany
co jest ogromnym plusem tego systemu. Ogromnym plusem jest to, że lampy wzajemnie mogą się komunikować, dogadywać i wszystko, tak jak mówiłem, za pośrednictwem tego jednego nadajnika. Co jeszcze jest fajnego, co chciałem Wam pokazać? Reporter 200 to lampa, którą możecie spiąć za pośrednictwem takiej główki, która nazywa się Quadralight Twin Head S-Holder. Krótko mówiąc, z dwóch lamp możecie zrobić jedną, która ma moc 400 Wh. Jest to opcja naprawdę fajna. Główka nie jest droga, kosztuje coś chyba 250 zł. Daje naprawdę już solidnego kopa i myślę, że takim zestawem możecie fotografować w słoneczny dzień i możecie skorzystać nawet z jakiegoś softboxa lub szczelić światłem przez parasolkę, żeby doświetlić na przykład parę młodą. Także jest to naprawdę fajna sprawa. Quadralight Reporter 200 według mnie jest lampą genialną i ja w tym momencie nie widzę żadnej realnej alternatywy dla tego. Nawet podobno firma Yongnuo wypuszcza kopię bliźniaczo wyglądającą do tej lampy w podobnym stylu i też o mocy 200 Wh, także zobaczymy, jak będzie ona wyceniana. Może Quadralight spadnie z ceną, może troszkę będzie niższa, zobaczymy. W każdym razie w tym momencie Quadralight 200 to jest idealna lampa, jeżeli chcecie zacząć swoją przygodę z fotografią, bo możecie jej używać jako lampy studyjnej, ale także jako lampy reporterskiej. Jest lekka, jest kompaktowa, ma duży zapas mocy, ma dedykowany akumulator i są to rzeczy, które są niespotykane jak do tej pory w innych lampach, więc z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że polecam tą lampę. Ja, tak jak mówiłem na początku, korzystam z niej chyba już drugi rok i nie miałem żadnej awarii, nic się z nią nie dzieje, a w tygodniu te lampy potrafią wykonywać 2-3 reportaże, naprawdę są katowane momentami, są naprawdę często używane, także często je transportuję, nie zawsze w takich idealnych warunkach i z tymi lampami nic się nie dzieje. Akumulator też po tych 2 latach myślę, że nie stracił na żywotności, bo nie narzekam, cały czas mogę przez jeden dzień wykonać na tym jednym akumulatorze cały reportaż, na przykład ślubny na sali weselnej, także jest to ogromny plus. No i to by było na tyle. Słuchajcie, wiem, że może nie wyczerpałem tematu, wiem, że możecie mieć jakieś pytania. Jeżeli macie takie pytania, zostawcie je w komentarzach. Mile widziane suby, łapki w górę. No i tyle. I mam nadzieję, że będzie Wam się podobał ten filmik. Będziemy w kontakcie. Trzymajcie się, hej!